Mamy to nowe informacje o Poppy Playtime Chapter 4. Mamy tutaj bardzo dużo rzeczy, nowe wyglądy postaci, nowe rzeczy. Mamy też wasze komentarze, oczywiście będą czytane. No i nowa postać Critters Nightmare. Zapraszam. Będziemy sobie to dzisiaj omawiać. O kurka. Jakieś listy ludziom wysyłali. Nieźle. Dawaj, lecimy z tym. If you didn't know, like for every chapter and game, the Poppy devs have started a chapter for ARG. Okej, czyli te ARG są cały czas rozwijane i ujawniają nowe zabawy, nowe zagadki, nie? Jakieś listy wysłali. Okej, na Discordzie były jakieś rzeczy. Czemu nie mówiliście? Okej, set domain network globals authenticator. When you receive further instruction, run and weird messages like more instructions will follow, they will be invisible to your eyes. But it seems like we just got our first big update on the ARG. Okay. As recently, all creators in the Poppy Partners in Crime program started receiving and getting sent letters in the mail. Wow, dostają, patrzcie, ci co są w tym programie partnerskim dostają listy. Wow. From Mob Entertainment. Fajnie to wygląda. The envelope, users were met with a letter from a company named Warrenbach Construction. Warrenbach Construction, co to jest? A company name you might actually recognize, as back in Chapter 2 we were given a letter from Playtime Co. employee. Okej, czyli to nawiązania do Chaptera 2. Eddie M. and Ritterman to the Warrenbach company, who was hired to build some kind of a lab in the Playtime Co. facility, with Eddie even offering them 6 figures plus for them to keep the lab a secret, since obviously we know in retrospect what it was likely being used for. And on the other side of the paper, we see an advertisement for the company saying, "Here for all of your dirtiest jobs." To dla wszystkich twoich brudnych robót. A small family. Okej, czyli mały biznes, który jest prowadzony od 1930. Wow. Contact Warrenbach Construction. We'll do the job quickly and cleanly. Zrobimy te rzeczy szybko i czysto. Now on the surface, the letter seems meaningless, but knowing it's for the ARG, it's obvious there's... Ciekawe, bo to nawiązanie dirty job to może być, że jest brudna robota, jako że ubrudzicie się tak dosłownie, albo można traktować to jako, wiecie, taka nieczysta, w sensie, że taka wiecie, na pograniczu prawa, to w ogóle niezgodna z prawem, nie? Well, quite simply, when putting the letters under a UV flashlight, which reveals any kind of invisible ink that might be put on here, a number of secret messages have appeared for different people. Like for one, in this letter received by creator Barney, każdy dostał co innego. Under a UV light, it highlights the letters CENTR and L, spelling out the word central. And looking at the letter I actually received from the devs, it reads out DOMAIN, spelling domain. Central domain. And so far, at the time I'm recording this video, every person's letter who's received one has been a mix of these two words, presumably with more messages to come as they arrive to the rest of the partners over the next week, since most people still haven't gotten the letter. Ciekawe, ty, domena centralna. And plus, when the community was asking the developers, to chyba com, nie? Central domain to jest com, nie? For clues about what the words hiding in the letters might mean, they replied, "You have everything you need, yet you're still missing pieces." Basically confirming there are more letters with more hidden messages coming that will likely reveal czyli the będzie rest więcej of the puzzle listów. for us. But from the words we do have, I assume domain is talking about like a website domain, since the past chapter ARGs have all taken place on separate websites we had to find. And plus, we saw in the Playtime Discord messages that in retrospect originally hinted to look for the invisible text in the letter, also brought up this mysterious file path from earlier, which mentions a domain, and so I assume it will be related to this in some kind of way, but... No właśnie, na pewno to będzie odniesienie do tego. Czyli będą musieli
Ciekawe, jakoś odkryć ten skrót. Without all the pieces, I can only really guess right now. In some small merch news, recently the YouTube's creators announced there was going to be more plushes for these smiling critters in this fajne teaser, pluszaki, but nie? not of the other critters they haven't done yet, rather the same 3 that they already released a few months ago, at least according to this teaser. And this time they'll be destroyed and have stuffing coming out. Wow, to są takie poniszczone. Mini smiling critters in the actual games. And this is fine news. I do like the YouTube's plushies, but I was honestly hoping for a little bit more variety, like maybe them doing plushes for the newly released Nightmare Critters or something, but O, to by było ciekawe, nie? Jakby dodali Nightmare Crittersy. Speaking of, moving on to the Nightmare Critter updates, there have been a ton. As if you watched my first Nightmare Critters video, I discussed Baba Chops, Icky Licky, and Raby Baby, which were revealed last week. But no ale teraz mamy więcej, nie? Alice Gatora. Something about the characters seems off. The designs are lacking shading and detail, and compared to the original Smiling Critters, they look no i oni dodali te cienie, nie? Bo to widzieliśmy o tym. And apparently that's because, according to the devs, they were accidentally sharing unfinished concept art of the critters the whole time. And ciekawe, nie? Running this news, updated the designs from looking like this to this, with no teraz lepiej wyglądają, nie? Adding shading, which looks so much better. O wiele lepiej wyglądają. I've ever seen, but I'm glad it's fixed. Moving on to the new Smiling Critters, we also got a bunch of new characters to talk about as well. First, starting with the alligator of the no i mamy tutaj tego Alice Gatora. who, looking at their design, has a crossbone pendant and is described saying, Alistair's an all-around lazy guy. He's ogólnie leniwym facetem, jest wyluzowany, ale mógłby cały dzień w wodzie, okej. He's much more of a believer of the philosophy, good things have to come to me eventually. Ale czemu oni aż tak to przedstawiają? Te postacie, bo to one raczej wyglądają jakby były w pozytywnym świetle przedstawiane, nie? A one są Nightmare. Scented like sandalwood for whatever reason. So quite obviously he is described as drzewo super sandałowe lazy and doesn't put effort into anything, which, as we've seen with all the other critters, is a consistent theme of them all having negative, undesirable traits. But okej, czyli oni są jakby negatywni, nie? Ale to nie jest tak, no bo to są tak, lenistwo. To może jakieś 7 grzechów głównych trochę, nie? O, Simon Smoke jest. A bright red and yellow dragon with a $sign chain pendant. Dolar, czy będzie chciwość tutaj? And description reads, Simon Smoke knows he's cool and popular. Aha, okej. Sure nobody ever forgets it. Whether showing off for friends or just bragging about one of his accomplishments, it's always a popularity contest with him. Almost always he wins. In truth, he's a colossal jerk, but he does have a knack for getting away with being one. Scented like wood smoke, which actually czyli to jest taki, wiecie, chwali pięta. Makes sense since he's a dragon. Obviously, this time his negative trait is being extremely full of himself, but bardzo zarozumiałe, nie? Dragon with a gold chain. But either way, the next character to be revealed is probably the weirdest cynamon jest jego tym zapachem. Here showing a bird character which we've been hoping for nie for a znosi while, słońca. Poe, whose design looks kind of like a raven or just any kruk, nie? Coś takiego. With a cloud and lightning pendant whose description reads, Poe hates the sun and thinks it's a cruel trick of nature that the world needs it in the first place. Most comfortable in the dark, they spend their nights hanging around graveyards, listening to music, and feeling vaguely angry at nothing in particular. They insist it isn't a phase, scented like co? Szczególnie upierają się, że nie jest to faza like cinnamon. So Poe is basically meant to be the edgy emo kid. Zirytowanym emo dzieckiem. Ciekawe, no. Ale to wszystko takie negatywne cechy, nie? Which is super similar to Baba Chops, who's described as a shut-in, but I guess the difference is Poe is like one of those I'm a good person but don't make me show my evil side kind of people. However, this gives us 3 more nightmare critters in total. Okej, no to nieźle, już mamy większość, tak? 2 zostały. That's obviously going to be a shark here, meaning there's only 2 more days left for the critters, at least at the time I'm making this. It might be even less now. And what I'm most interested in about these critters is what happens after they are all revealed. Last year, when these smiling critters were finally released, the ARG got a bunch of updates and they started dropping teasers almost daily for Chapter 3. Okej, czyli może być też tak samo, że będą wrzucać, jak ujawnią wszystkich,
wszystkie te Nightmare Crittersy, to będą wrzucać te jakieś więcej tych ciekawostek i takich mini zwiastunów bym dodał, teaserów kilkusekundowych, nie? Od tego się już zacznie takie duża promocja chapteru 4. Z tym no jeszcze, nie? Wow, to jest niesamowite. I imagine that once all of the critters are revealed this Thursday and hopefully all of the partners have gotten the rest of the letters, they might reveal some kind of secret message like a website or code that can be used. No ciekawe, nie? Zobaczymy, co tutaj jeszcze czas przyniesie. Wszystko przed nami. Napisaliście tu bardzo dużo komentarzy, za co wam serdecznie dziękuję. Wszystkie je dzisiaj przeczytamy. O co chodzi Januszowi? Jakieś tutaj dziwne rzeczy pisze. Jestem ciekawa, jak to będzie, okaże się. Pozdrowisz? Pozdrawiam, Nadia, dziękuję za komentarz. Smiling Critter też miały swoje zapachy, na przykład kap na lawendę, Bobby Beardhack róże. Okej, więc to jest definitywnie nawiązanie do tego, natomiast mi się one trochę kojarzą z takimi 7 grzechami głównymi, nie? Chociaż nie do końca w sumie też. Exe. Tak w ogóle Admiros sądzi, że ta czarna owca to Oli. To znaczy Oli? Ciekawe. No raczej teraz już wiemy, że to jest zupełnie inna postać i inaczej się nazywa. No ale cóż, zobaczymy, kim jest tak naprawdę Oli. Bo wydaje się, no ciężko powiedzieć. Cześć Kazuch, pozdrawiam. Jak ty nie mogłeś zauważyć, jak Baba Chop na telewizorze mini wersję do czego? Słuchajcie, o co wam chodzi z tym? Naprawdę. Cześć Nezi, pozdrawiam. Mi się wydaje, że te całe Nightmare Critters są na potrzebę serialu Smiling Critters, aby byli antagonistami, bo wiemy, że kiedyś istniał taki serial. Aha! Ty, ale wiecie, że to daje dużo pole do możliwości, żeby na przykład zrobić potem miniserię, gdzie będzie, czy serial animowany na przykład z właśnie Smiling Critters i z Nightmare Critters, że oni się będą tam jakoś mieć przygody ze sobą i walczyć czy coś. Brod, moim zdaniem te Nightmare Critters są dla starszych, bo jednak te rzeczy nie są raczej dla dzieci typu znaczek radioaktywności, czaszka, no wiesz, więc moim zdaniem literka S może być tak zwany scoop, bo ma skrzydełka. No już teraz wiemy, że dużo z tego, dobra, jednak ta teoria do kosza, bo filmu tego do końca nie oglądamy i tam na koniec jest, że to nie topesz. No okazuje się, że mamy kruka na pewno, jakiegoś ptaka. Także już teraz są ujawnione. Widzicie, jak teraz możemy skonfrontować wasze teorie i moje teorie z tym, co się wydarzyło? Bo ten odcinek nagrywałem, nie wiem, 2 tygodnie temu? Jak to dopiero było, a teraz już więcej postaci jest ujawnionych. Wiesz, że Poppy Playtime może być ostatnia gra, dlatego że twórcy coś mogą planować innego? Oni, Patryku, planują coś innego. Będą inne gry. Zresztą już było zapowiedziane. To też, no nie mogą bazować cały czas na Poppy Playtime, ale mogą robić jakieś gry na bazie historii z Poppy. Błąd w miniaturce, napis po tacie. No wiem, Dev, zazwyczaj mi się to zdarza. Dzięki Patryku za komentarz. Mówię serio, znam datę wydania Chapteru 4, znam datę, mówię serio. To jaka to data? Przyznaj się. W poprzednich Smiling też były zapachy. No właśnie, tutaj mój błąd. Dziękuję, że jesteście tak czujni i poprawiacie, to jest miłe. Kot Kotowski. Wszystkie Smiling Critters też miały takie opisy i zapachy. Polegało to na tym, że każdy miał własny dym, który na przykład pobudzał, uspokajał, ale na przykład w przypadku Kadnapa podmieniano lawendę na czerwony gaz. No to wiele wyjaśnia. Ciekawe, jakie tu będzie to miało zastosowanie, nie? W Nightmaresie. Dragon, pozdrawiam również. Bardzo dziękuję wam za komentarzyki, życzę wam wszystkiego dobrego i bądźcie dalej tak aktywni.